W Windowsie są takie skróty, które potrafią oszczędzić czas, nerwy i pomoc w pracy. Wyobraź sobie taką sytuację. Zawieszają ci się monitory lub monitor i już sięgasz po przycisk reset. Zatrzymaj się, bo jest taki skrót Ctrl, Shift, klawisz Windows i B. Sterownik graficzny się resetuje i wszystko wraca do normy. Magia? Nie, po prostu dobrze zastosowany skrót. Zostań ze mną, żeby zobaczyć więcej takich skrótów, które cię mogą zaskoczyć. Zanim zaczniemy, chcę cię zachęcić do tego, jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybować mój kanał, polajkować, zostawić komentarz. Możesz też wesprzeć mnie w mojej działalności, klikając tutaj, wesprzyj. Masz informacje tutaj na stronie głównej i w opisie. To jest kwota symboliczna, bo to jest niecałe 8 zł miesięcznie, a dla mnie bardzo istotna i przy okazji chcę podziękować wszystkim, którzy już wspierają mnie w ten sposób. Kolejny mój ulubiony skrót, a w zasadzie w Windowsie 10 to są 2 skróty, w Windowsie 11 to jest 1 skrót. Chodzi o klawisz Windows plus V. Otwiera nam się okno ze schowkiem lub klawisz Windows i kropka i w Windowsie 11 otwiera nam się to samo okno, tylko z inną zakładką. Jest to jeden z moich ulubionych i naprawdę mało znanych skrótów w Windows, aż dziwne. Do czego w ogóle można go sobie wykorzystać? Powiedzmy, że jesteśmy na stronie evir.pl, przechodzimy do artykułu z listą chatbotów. No i tutaj podobała się nam ta część tekstu, czyli klikamy Ctrl-C, ja tu zrobię tak, żeby to było widać, kopiuj i znowu jakiś kawałek, Ctrl-C lub robimy print screena. Tutaj Windows nam zrobił print screena i do czego teraz przyda nam się ten skrót? Otwieramy sobie zwykły dokument, klikam Windows, klawisz Windows plus V i mamy wszystko to, co w ostatnim czasie kopiowałem, po prostu robiłem Ctrl-C. Czyli teraz jak kliknę to, pojawia mi się ten ostatni obrazek, który zrobiłem sobie screenshot. Znowu klawisz Windows i V i wyciągam jakąś inną treść, od razu mi się ona kopiuje i tak w kółko. Szkoda, że to okienko za każdym razem znika, ale i tak jest bardzo przydatny, bo możemy po prostu pokopiować i później tylko wklejać sobie do dokumentu to, co potrzebujemy. Ale to nie wszystko, bo mamy tu jeszcze kilka innych zakładek i widzimy tutaj na przykład właśnie emoji, zresztą podzielone na podkategorie. Mamy tutaj buźki zwierzęta, czyli to samo tak naprawdę co na fejsie i na jakichś innych platformach społecznościowych. Mało tego, możemy sobie tutaj użyć wyszukiwarki. Mamy tu bibliotekę gifów, również posortowaną po kategoriach i również tutaj możemy coś znaleźć za pomocą wyszukiwarki. Takie coś możemy bezpośrednio od razu sobie wkleić, powiedzmy do dokumentu Worda, czy gdzieś w jakąś konwersację na Messengerze, czy w jakimś innym komunikatorze. Mamy tutaj również takie klasyczne emotikony zrobione ze znaków z klawiatury. I także one podzielone są na podkategorie. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze symbole. Znajdziesz tutaj takie znaki specjalne, matematyczne, waluty, strzałki i inne takie rzadziej używane znaki, które nie jest łatwo na przykład odszukać na klawiaturze, czy gdzieś tam nawet w dokumencie. Możemy też od razu je klejać w tekście. Jeden z najczęściej wykorzystywanych przeze mnie skrótów to Ctrl Shift plus T. Do czego? Zamknięta przez przypadek karta w przeglądarce, Ctrl Shift T, Ctrl Shift T i przeglądarka przywraca stronę na dawne miejsce. Chcesz uporządkować okna, bo pracujesz na przykład w 2 czy w 3 oknach naraz. Możesz to zrobić na 2 sposoby. Możesz to zrobić na przykład tak, łapiąc myszką dane okno i przebijając na przykład na jedną stronę i wtedy po drugiej stronie pojawia ci się drugie okienko, ale można to zrobić właśnie za pomocą skrótów w Windowsie. I jak to zrobić? Naciskamy klawisz Windows i jeden z kursorów, na przykład w bok, w prawo, w lewo. Ciach i teraz z drugiej strony mogę dać jakieś dodatkowe okno. Teraz to okno przeniosę do dołu, a na górze mogę wybrać kolejne i taki Tetris, tylko tyle, że tu z oknami w Windowsie. W Windowsie 11 jest jeszcze taka dodatkowa opcja, kiedy naciskamy klawisz Windows plus Z, po prawej stronie tutaj przy danym aktywnym oknie pojawia nam się okienko, w którym mamy różne layouty tego, w jaki sposób chcielibyśmy poukładać okna. I na przykład wybierzmy teraz 9, możemy to oczywiście zrobić skrótem z klawiatury i już rozkładamy 3 okna, jedno obok siebie równo rozłożone, a możemy wtedy na przykład kopiować sobie z jednego do drugiego. Kolejny bardzo przydatny, ratujący życie czasami skrót to klawisz Windows plus D, wszystko nam znika, powiedzmy ktoś wchodzi do pokoju, kiedy jesteśmy w biurze, w jakiejś innej sytuacji i klawisz D i wszystko wraca na miejsce.
Kolejny skrót pomoże Ci w pracy z wirtualnymi pulpitami w Windowsie. Do czego one są? No one raz, że pomogą Ci porządkować pracę, dwa, że pomogą Ci ukrywać różne rzeczy, na przykład przed wścibskimi oczami. I teraz, kiedy klikniemy klawisz Windows i tabulator, otwiera nam się takie okno i na dole tutaj możemy wybrać, z którego pulpitu chcemy korzystać lub kliknąć myszką i stworzyć następny. Lub klikamy Windows, Ctrl i D i tworzy nam się automatycznie nowy wirtualny pulpit. Teraz mamy 3 pulpity, bo przed chwilą mieliśmy 2, teraz są 3. I teraz kiedy naciskam Windows, Ctrl i strzałkę, przełączam się pomiędzy tymi pulpitami. Cyk, mam muzykę i rozrywkę. Cyk, mam dokumenty do pracy. Na moim blogu czeka na Was więcej skrótów, więc zapraszam Was na moją stronę ewir.pl. Link będzie oczywiście w opisie. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć.